Raduj się odą, śpiewaną od tyłu. Raduj się wirującym walcem, tonącym we łzach uciechy i żalu. Raduj się magicznym przedstawieniem, któremu nikt nie będzie klaskać. Aktorzy weszli na scenę, widownia zasiadła na miejscach. Więc daj nam się radować, aż do opadnięcia kurtyny. Tak brzmi opis teaseru Fontaine o nazwie Ostatnia uczta. W filmie tym dokonam analizy tego teasera i przedstawię własne myśli na ten temat. Oczywiście wszystko odbędzie się bez wspominania o leakach i także bardzo proszę wszystkich o to, by nie pisać o nich w komentarzach. Rozpocznijmy od samej nazwy teaseru. Overture Teaser. Uwertura w muzyce stanowi instrumentalny wstęp, najczęściej występujący w operach, baletach czy przedstawieniach teatralnych. Nie są to oczywiście wszystkie formy, w jakich uwertura może występować. Gdybym miał w to głębiej wejść, zajęłoby mi to zbyt długo. Dlaczego jest to tak ważne? Jest to oczywiście gra słowna. Mam tutaj pierwszy taki duży teaser dla tego regionu, wstęp. Zapowiedź tego, co się wydarzy. Ma dokładnie takie samo zadanie jak uwertura. Łączy się to także z przedstawioną w Genshinie narracją. Fabuła tej gry dzieli się na akty, a gdy dane wydarzenie nie jest powiązane z danym regionem, dostajemy interludium. Oczywiście przedstawienie teatralne, jak i dzieło operowe oraz wiele innych różnych rodzajów sztuki podzielone są na akty, które mają zespajać powiązane ze sobą fragmenty akcji. Interludium natomiast jest swego rodzaju wstawką, mającą występować między głównymi częściami dzieła. Wracając do samego teasera, sam opis, który przytoczyłem na samym początku filmu, zawiera w sobie odę i walc. Oda jest gatunkiem mającym za zadanie sławić coś bądź kogoś. Jednak ta oda śpiewana jest od tyłu. Od razu przychodzi na myśl odwrócony kryształ z Archon Questu Caliber. Może to jednak oznaczać całkowitą odwrotność. Oda ta nie ma na celu sławienie, a krytykę. Tylko czemu wtedy mamy się radować? A im dalej zagłębimy się w ten opis, tym więcej zobaczymy różnego rodzaju nieścisłości i sprzeczności. Raduj się wirującym walcem, tonącym we łzach uciechy i żalu. Dlaczego ktoś miałby jednocześnie płakać łzami uciechy i żalu? Co jeśli te łzy szczęścia są jedynie maską? W końcu nazwa Archon Questu Fontaine mówi nam, że będzie to maskarada, czyli przyjęcie z maskami. A może te łzy to tylko i wyłącznie magiczna sztuczka? Jeśli tak, to czemu mamy się tym tańcem radować? Raduj się magicznym przedstawieniem, któremu nikt nie będzie klaskać. Czemu mamy cieszyć się przedstawieniem, które wydaje się być tak słabe, że nikt nie klaszcze? Czy to także jest maska, którą musimy założyć? A jeśli ta magiczna sztuczka nigdy nie miała miejsca? Oprócz tego, samo użycie uwertury może mieć także inne znaczenie, które łączy się z tytułem teasera The Final Feast, czyli Ostatnia uczta. Pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl pewnie wielu osobom, jest biblijna Ostatnia Wieczerza, dziejąca się w noc przed ukrzyżowaniem Jezusa. Jednak to nie o samą wieczerzę tutaj chodzi, ale moment, gdy Jezus postawiony został przed ludem, gdzie skazany został na śmierć. W Biblii cały ten proces ustawiony był przez faryzeuszy, którzy uważali go za fałszywego Boga. Tamtejszy gubernator Izraela, Poncjusz Piłat, umył natomiast ręce na znak tego, że on nie ponosi za skazanie odpowiedzialności. Sam proces ten był dla znajdującego się tłumu pewnego rodzaju zabawą czy rozrywką. Wszystkie osoby zebrane tam były winne. Nieważne co kto myślał o swoim uczynku. Spójrzmy teraz na nazwę Fontaine Archon Questa. Maskarada winnych. Wiemy już, że procesy sądowe w Fontaine są dosyć dużym wydarzeniem i każdy, a przynajmniej większość osób chce je obejrzeć, a ze szczególnością sama Hydro Archon Fossalors. Oznacza to, że wszystkie wyroki nadawane są także po to, by zadowolić tłum. Czy widownia nie powinna czuć się w pewien sposób przez to winna? W końcu cieszą się oni z koszmaru drugiej osoby. Dlatego uważam, że wspomnianą maskaradą są właśnie procesy sądowe.
widownia zakłada pewnego rodzaju maski. Mogą być one nawet symboliczne, dzięki którym czują się oni bezkarni. Oznacza to, że istnieje szansa procesu sądowego Travelera, a jak już wspomniałem w jednym filmie, mogą oni być traktowani jako pewnego rodzaju alegoria do Jezusa. Fakt, że procesy traktowane są jako rozrywka, może utwierdzić fakt, że sama sala zbudowana jest jak teatr. Jednak o tym porozmawiam w innej części filmu. Sama ostatnia uczta wspominana jest także kilka razy w samym teaserze, mająca miejsce tuż przed końcem Grzeszników. Co ciekawe, udało mi się znaleźć informacje o projekcie o tej samej nazwie, stworzonym przez hinduskiego artystę Vibha Galtore. Cytując opis prezentacji ze strony artysty, jest to satyryczna prezentacja czasów współczesnych, nękanych przez społeczny, polityczny, ekonomiczny i tym bardziej ekologiczny chaos. Cała praca kwestionuje ówczesną politykę światową opartą na władzy małej grupy elit, co myślę dosyć dobrze łączy się z problemami politycznymi Fontaine. Nie wydaje mi się jednak, żeby Hoyo czerpało inspirację z tego projektu. Skończmy teraz analizę samej nazwy i opisu teasera i przejdźmy do filmu. Na samym początku widzimy Fermineta, który wygląda jakby się utopił, co jest dosyć ciekawe, ponieważ z jego drip marketingu wiemy, że jest on uznawany za jednego z najlepszych nurków Fontaine. Ma on na sobie strój do nurkowania, wydający się w sobie zawierać pewne mechaniczne elementy, na co wskazują świecące się części stroju, przypominające łuski. Mówi on o tym, że ma pewną misję, jednak nie dowiadujemy się, czym ona jest. Następnie słyszymy głos Egeri, która mówi nam, że oryginalny grzech jest najpiękniejszy. Każdy tonie. Kontynuuje, żeby osoba, do której się zwraca, jak najbardziej nacieszyła się ostatnią ucztą, ponieważ dla grzeszników kurtyna już opadła. Co ciekawe, w mitologii rzymskiej Egeria była nimfą, która po śmierci swojego męża, drugiego króla Rzymu, przemieniła się w źródło. To, a także nazwanie przez nią zatonięcia jako najpiękniejszą karę za grzech, może wskazywać, że jest ona pewnego rodzaju boginią wód. Nie wydaje mi się jednak, żeby była ona oceanidem, ponieważ żadna mitologiczna oceanid nie miała takiego imienia. Co ciekawe, wspomina ona o utonięciu jako karze za oryginalny grzech. Nie wiemy dokładnie, czym ten oryginalny grzech jest, jednak w Genshinie mieliśmy już informacje o pewnym, występującym w przyszłości potopie. W Dekazmie znajduje się ukryty World Quest, pokazujący nam, że miejsce to narażone było niegdyś na bardzo duże natężenie mocy Hydro. Kedivh powiedział nam także, że widoczne nam skamieliny zostały zakryte przez pewną moc prawie natychmiastowo, a także to, że część z nich należała do zwierząt morskich. Oznacza to, że powódź ta objęła nie tylko ten region, ale cały Teyvat. Ponownie, połączyć to można z biblijnym potopem, gdzie oprócz Noego i jego rodziny wszyscy ludzie zostali utopieni, ponieważ cały świat pochłonięty był w grzechu. Pytanie tylko, w którym momencie w historii Teyvatu potop ten miałby występować. Następnie na tym ujęciu widzimy pewien wyjawiający się przed nami cień. Nie wiemy do kogo bądź czego on należy, jednak istnieją już teorie, że jest to jeden z 7 smoczych władców, a przynajmniej jeden z jego potomków, który rządził Fontaine przed przybyciem The Primordial One. Jego pojawienie wydaje się być mocnym zaskoczeniem dla Fermineta. Kolejne ujęcie ukazuje nam magiczne show Linnea i Lynette. W tym momencie Lynette wychodzi z pudła wypełnionego wodą, gdzie prawdopodobnie prezentowała sztuczkę polegającą na ucieczce z tego miejsca. Nie możemy jednak stwierdzić, który rodzaj ucieczki to był, ponieważ kadr zbyt szybko się zmienia. Lini mówi wtedy, że widzieć to wierzyć. Następnie słyszymy rozmowę między nim a jego młodszą siostrą, gdzie rozmawiają o znaczeniu i zastosowaniu magicznych sztuczek. Skupię się teraz na niej, a dopiero później omówię kolejne sceny. Esencją magii jest sprawienie, by ludzie uwierzyli w kłamstwo. Najważniejszą tego częścią jest to, co widzą. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo oczekują, by ich oczy pokazały im prawdę. Jednak to, co widzisz, nie jest prawdziwe. To tylko show. Słowa Lini sprzeczają się z informacją, którą dała nam Nicole o tym, że tylko to, co widzimy, jest prawdą.
Możliwe jest, że Lily mówi te rzeczy, ponieważ w przeciwieństwie do wspomnianej wiedźmy nie wie on o tajemnicy tego świata. Sprzeczność w obu tych stwierdzeniach można wytłumaczyć także tym, że o ile Lily skupia się bardziej na tym, czy to, co jest widzialne, łączy się z tym, co od tego oczekujemy, Nicole skupia się na aspekcie samego istnienia. Jeśli widzimy daną rzecz, to nieważne w jaki sposób zostało to wytworzone i jaki był tego cel do osiągnięcia, to wciąż miało to miejsce, istniało. Następnie Lily mówi o 3 rzeczach, które muszą zostać wzięte pod uwagę, by dobrze kontrolować show. Wybranie odpowiedniego czasu, miejsca i ludzi. Ten, kto kontroluje te 3 rzeczy, kontroluje wszystko. Jednak miej oczy szeroko otwarte, a może będziesz w stanie odwrócić karty na swoją korzyść. W skrócie, magią jest to, co ukazane jest przed twoimi oczyma. Myślę, że może być to zwiastun tego, co zastaniemy w Fontaine. Ktoś, najprawdopodobniej Fatui, będą kontrolować wszystko, co się dzieje. Jednak my zdołamy przejrzeć ich plany i zapobiec jego dojściu do skutku, dosłownie tak jak robiliśmy to w każdym regionie. Może oprócz Sumeru, tam Dottore spełnił każdy swój cel. Wróćmy teraz trochę do tyłu. Kiedy akcja przenosi się z występu Linnea i Lynette do miasta Fontaine, możemy zobaczyć Navię pozującą przed Charlotte. Sama Navia wydaje się należeć do arystokracji Fontaine, na co wskazuje jej ubiór, który dosyć mocno różni się od ubioru znanych nam osób pochodzących z tego regionu. I myślę, że nie ma znaczenia, że są oni NPC. Wspomnę też, że posiada ona Geovision. Charlotte, znana nam już reporterka ze Steambird, zrobiła jej razem 6 zdjęć, z czego odrzuciła drugi z nich. Starałem się zobaczyć, czy spowodowane było to czymś powiązanym z tematem magii i naciągania rzeczywistości, jednak wydaje się, że jest to po prostu zdjęcie, które według Charlotte nie nadaje się do umieszczenia w gazecie. Wygląda w ten sposób, sami ocencie. Mówię to, ponieważ zdjęcie wydaje się mieć znaczenie trochę później. Następnie udajemy się prawdopodobnie do podziemia, gdzie widzimy Vriosę Sleja i Sigewin. Sigewin prawdopodobnie jest jedną z meluzyn, o których wspominała nam Alice w poprzedniej zapowiedzi regionu. Meluzyna to natomiast postać z francuskich legend, która od pasa w dół miała być wężem bądź rybą. Związana jest z nią legenda, gdzie szkocki król poślubił Presynę pod 2 warunkami. Nie mógł on wejść do jej komnaty, gdy rodziła bądź miała swoje córki. Meluzynę, Melir i Palatynę. Król przypadkowo złamał warunek, przez to Presyna opuściła królestwo razem z córkami. Kiedy dorosły, dowiedziały się one o złamanej obietnicy, po czym porwały i przytrzymywały w górach ojca. Kiedy Presyna się o tym dowiedziała, ukarała swoje córki i kazała uwolnić króla. Karą Meluzyny było to, że co sobotę zmieniała się w węża od pasa w dół. Poślubiła ona następnie Raymonda z Poitą, z którym zawarła umowę, że nie będzie mógł on wchodzić do jej komnaty w soboty. Raymond w pewnym momencie zaczął jednak podejrzewać Meluzynę o zdradę i podejrzał ją przez dziurkę od klucza. Utrzymywał to jako sekret aż do rozprawy sądowej związanej z morderstwem ich dziecka, gdzie nazwał ją wężem. Wtedy Meluzyna przemieniła się w smoka, dała mu 2 magiczne pierścienia i odleciała. Nie wiem, w jaki sposób Meluzyny z Fontaine mogły łączyć się z tą legendą, no ale choju potoś wybrało tę nazwę. Przyjrzyjmy się teraz Vriosę Slejowi. Jest to bardzo ciekawa osoba, ponieważ niby czyta on coś, a także reaguje, gdy Sigewin pojawia się obok niego. Jednak gdy sięga po filiżankę z prawdopodobnie herbatą lub kawą, zachowuje się jakby był ślepy. Na jego ubraniu widoczne są 2 emblematy. Jeden na rękawiczce, a drugi na marynarce. Oba te emblematy wydają się przedstawiać wilka, jednak są one widocznie od siebie różne. Co ciekawe, na ścianie za tą 2 widoczny jest symbol, który występuje w tle drip marketingu w postaci z Fontaine. Można więc przypuszczać, że jest to logo jakiejś organizacji podlegającej pod Court of Fontaine, zważając na to, że inne znajdujące się tam logo to waga, co może być symbolem samego sądu. Można przypuszczać, że emblematy znajdujące się na ubraniach mogą ukazywać statuę Vriosę Sleja. Jeden z nich może być emblematem rodowym, a drugi natomiast przedstawiać profesję bądź rangę. Przypominają także w pewien sposób emblemy treasure holderów. Istnieją teorie mówiące o tym, że 2 ta należy do policji,
Jednak ja obstawiałbym, że Virios Wesley może być baronem podziemnego miasta, na istnienie którego wskazują rury prowadzące na zewnątrz. Jednak na to, że jest baronem, nie mam żadnego innego dowodu oprócz tego, że jego ubiór wydaje się myć drogi. Kiedy przechodzimy na powierzchnię, widzimy szefa sprawiedliwości Nuville, a także za nim Chlorine, która prezentuje nam wcześniej nieznaną nikomu broń. Pistolet. Tak zbaczając, Chief Justice powinny się tłumaczyć jako prezes Sądu Najwyższego, jednak nazwa w tym kontekście mocno mi nie pasuje, dlatego używać będę szef sprawiedliwości. Nuville od samego początku wywołał duże kontrowersje w fandomie. Z powodu jego włosów, szpiczastych uszu i oczu wiele osób uważa, że nie jest on człowiekiem. Aktualnie istnieją dwie opcje, kim może być. Albo Ceanidem, albo Bishopem. Na Oceanida wskazywałby kształt jego włosów, który w pewien sposób przypomina Rodeję, a na Bishopa wskazują oczy. U Chlorine, oprócz rzucającego się w oczy pistoletu, widoczny jest także Electrovision. Może ona należeć do Marechuse, czyli policji Fontaine, wzorowanej na francuskiej policji od średniowiecza do XIX wieku. Tak, jedyna poszlaka, jaką w tym kierunku mam, to jej czapka. Nie jest ona identyczna, jednak ma podobne zagłębienie z przodu. Co ciekawe, mimo że początkowo może wydawać się, jakoby Chlorine strzelała w Nuville, to celuje ona w tym momencie w swoją lewą stronę. Czyli strzał ten miał zupełnie innego adresata. Tuż po strzale ukazana nam jest przez moment plaza, gdzie widoczna jest fontanna. Wydaje się ona przedstawić jakiegoś rodzaju rdzeń, w którym prawdopodobnie widoczna jest moc Hydro. W pewien sposób przypomina to Parametric Transformer, który jest w stanie dać nam nagrodę z leyline'ów poprzez transmutację różnych przedmiotów. Inną rzeczą, która mi ta fontanna przypomina, są Chaos Core, które wypadają z ruin gardów, a także Fate, które wykorzystujemy do wishowania. Następnie przenosimy się ponownie do występu Liny i Lynette, gdzie widzimy dwójkę kłaniającą się przed wiwatującym tłumem. Tłum ten jednak po chwili znika i ukazuje się przed nami Fatui Harbinger Arlecchino. Wchodzi ona na scenę, gdzie ujawnia, że Liny i Lynette są jedynie kartonowymi wycinkami. Zwróćmy teraz uwagę na wypowiedziane przez nią słowa, będące odpowiedzią na wcześniejszy monolog Linnea. Bardzo dobrze, ale to nie wystarczy. Muszę sprostować pewną sprawę. Nazywacie samych siebie magikami, jednak występując na scenie, jesteście przede wszystkim aktorami. Dobrzy aktorzy szlifują swoje umiejętności, aby zahipnotyzować cały tłum. Według niektórych jest to potwierdzenie, że współpracuje ona razem z Liny i Lynette, a pojawiły się nawet teorie, że pochodzą oni z House of Heart, czyli sierocińca w Snezhnai, gdzie dzieci trenowane są na szpiegów Fatui. Jednak według mnie dzieje się tu coś innego. W swoich kwestiach dialogowych Child mówi, że Arlecchino wydaje się być całkowicie szalona, czego nie mówi o pozostałych Harbingerach. Potwierdza to także Wanderer, mówiąc, że ci, którzy widzieli jej szaloną stronę, zniknęli. Zwraca on także uwagę na to, że aby przejąć kontrolę nad ludźmi, udaje przed nimi osobę serdeczną i łaskawą. Dlatego uważam, że cały moment, rozpoczynający się od zniknięcia tłumu wiwatującego Liny i Lynette, dzieje się w głowie Harbinger, gdzie fantazjuje nad kontrolowaniem ludzi. Nie wykluczam jednak możliwości, że może ona w jakiś sposób łączyć się z dwójką magików. Powodem, czemu uważam, że wszystko dzieje się w jej głowie, jest nie tylko to, że Liny i Lynette okazują się być kartonowymi wycinkami, ale też to, że w momencie, gdy kamera zaczyna krążyć dookoła niej, widać niewyraźnie sylwetki 8 osób, którymi prawdopodobnie są pozostali Fatui Harbingerzy. Biorąc pod uwagę fakt, że wśród nich nie ma już Signory i Skaramusza. Zaraz, kim jest Skaramusz? Fakt, że są to Harbingerzy, może potwierdzać też to, że chwilę wcześniej Arlecchino mówiła o tym, jak to jest być dobrym aktorem, a Fatui są postaciami z Comedii dell'arte. To, że stoi na samym środku tego okręgu, może być spowodowane jej narcyzmem. Jeśli dzieje się to w jej głowie, otoczenie samej siebie przez swoich współpracowników może ukazywać, że myśli ona o sobie wyżej od pozostałych. Zwróćmy teraz uwagę na jej ręce. Gdyby nie pozostałe osoby w internecie, cały czas pewnie bym myślał, że są to jej rękawiczki, jednak nie. To są jej ręce. Możemy teraz się zastanawiać, w jaki sposób doprowadziła jej ona do takiego stanu.
Można zobaczyć na nich jednak pewien wzór, który trochę przypomina gwiazdę wyglądającą jak Portal Sustainer? Możemy jedynie spekulować, że może to być skutek eksperymentowania z zakazaną wiedzą bądź magią Abyssu. Z innych faktów, kiedy kamera zaczyna kręcić się dookoła niej, można zauważyć, że na jej plecach znajduje się Pyro Delusion bądź Vision. Ciężko zobaczyć, co to dokładnie jest. Następnie widzimy Furinę siedzącą w operze Eclipse, która podpaliła pewne zdjęcie. Nie możemy zobaczyć obrazu, co spowodowane jest płomieniem, który rozpuścił chemikalia znajdujące się na fotografii z Polaroida. Jednak możemy domyślić się, że jest to wcześniej wyrzucone przez Charlotte zdjęcie Navi, a spalenie zostanie dokonane dlatego, że nie była to żadna ważna dla sprawy poszlaka. Narzeka ona następnie na to, że rozprawa sądowa, która aktualnie ma miejsce, jest dla niej nudna i oczekuje lepszych zwrotów akcji, co spotyka się z pouczeniem Nuville, by ta przestała zachowywać się lekkomyślnie i przypomina, że sprawa jeszcze się nie skończyła. Tymi słowami kończy się teaser, jednak my przeanalizujmy jeszcze trochę tę scenę. Na tym ujęciu jesteśmy w stanie szczegółowo zobaczyć większą część wnętrza budynku. Zbudowany jest on z 3 pięter, gdzie na pierwszym znajdują się prawdopodobnie miejsca dla widzów normalnej kategorii. Piętro wyżej widnieją miejsca dla VIP-ów, na co wskazywać mogą znajdujące się tam fotele, widocznie odróżniające się od reszty budynku. Na samym szczycie siedzi natomiast Furina, a za nią wydają się znajdować organy. Fakt ten możemy połączyć z pierwszym teaserem Fontaine, gdzie widnieje budynek, z którego wystają piszczałki organowe. Oznacza to, że w ten sposób Opera Eclipse wygląda z zewnątrz. Możemy także przez chwilę zobaczyć drugą stronę budynku, kiedy kamera oddala się od Nuville. Siedzi on na pewnego rodzaju balkonie, skąd prawdopodobnie sądzi ludzi. Oznacza to, że będąc szefem sprawiedliwości, jest on automatycznie też głównym sędzią w rozprawach. Tuż pod nim znajduje się waga, która prawdopodobnie jest symbolem sądu, ponieważ istnieje ona także w tle drip marketingu postaci z Fontaine, razem z tajemniczym logiem widocznym wcześniej za Veriseslayem i Sigewin. Scena ta wydaje nam się pokazywać, że Furina to Hydro Archon Fossalors. Mogliście widzieć już mojego shorta na ten temat, ale w tym momencie też przypomnę wszystkie dowody. Po pierwsze, z drip marketingu na Hidy dowiedzieliśmy się, że Nuville uważa Fossalors za osobę, która dosyć mocno histeryzuje. Tutaj widzimy Furinę głośno narzekającą na to, że rozprawa sądowa jest nudna. Podkreśla to też sama Nahida, która pod koniec Sumeru Arconquesta mówiła, że Fossalors ma dosyć specyficzną osobowość. Po drugie, od Daimslayfa wiemy, że Bóg Sprawiedliwości traktuje procesy sądowe jako rozrywkę, co ponownie łączy się z jej postawą. Na sam koniec, znane nam jest, że to nie Hydro Archon przeprowadza rozprawy sądowe, a teaser pokazuje nam, że to Nuville jest sędzią. Dodatkowo, sama Furina siedzi wyżej od niego, co może być ukazaniem różnicy w ich mocy. Także no, myślę, że teraz każdy zgodzi się ze mną, że Furina to Fossalors. Po prostu dostaliśmy coś podobnego do sposobu, w jaki ukazana została pierwszy raz Nahida rok temu. W tym momencie mógłbym zakończyć film, jednak jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałbym wspomnieć. Vision. Do tej pory wszystkie postaci z tego samego regionu miały takie same obramówki na Vision, z wyjątkiem Kei. Keia jest specjalny. W Fontaine natomiast występują dwa różne rodzaje obramowań Vision. Początkowo pojawiła się teoria, że różnią się one ze względu na status społeczny osoby, jednak obalona ona została przez drip marketing, który pokazał, że Ferminet i Lynette mają dwie różne obudowy, a oboje mają ten sam status, prawda? Różnicą nie może być też płeć, ponieważ taką samą obudowę mają Charlotte i Ferminet. Drugą wersję mają natomiast Lynette, Navia i Chlorine. Wiem, że temat ten może wydawać się dla wielu osób mało ważny, jednak masa teoretyków w fandomie zadaje sobie pytanie, dlaczego każdy region ma kompletnie inne obudowy? Początkowo teorie mówiły o tym, że ludzie dostają Vision bez obudowy i kupują ją dopiero później od osoby, która tego typu rzeczy tworzy, co wyjaśniłoby różnicę, jednak teoria ta obalona została w Sumeru. Nie wiadomo dlaczego Hoyoverse zdecydowało się stworzyć dwie różne obudowy dla Fontaine.
To koniec tego długiego filmu, będącego analizą trochę ponad 3,5-minutowego teaseru. Do Fontaine zostało trochę ponad miesiąc i wszyscy wiemy, że Hoyoverse będzie dawać nam z tego powodu coraz to nowsze i nowsze smaczki. Jednak gdy coś takiego będzie miało miejsce, zrobię na ten temat osobny short, który pojawi się tu, a także na TikToku. Dlatego by ich nie przegapić, zasubskrybujcie ten kanał już teraz, a także dajcie follow na TikToku. A jeśli spodobał się ten film, to dajcie like i napiszcie komentarz, na co w Fontaine czekacie najbardziej. Przypomnę tylko, by nie pisać o likach. A teraz żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć.